I park on the parking for the night or not? No, musimy. Patrzcie, zamknęli sobie parking mają w dupie wszyscy. No i witamy z załadunku już. Właśnie się zameldowałam. Powiedzieli, że mam czekać w ciężarówce i do mnie przyjdą. Pytam się, do ile będę czekać, bo ostatnio mam takie doświadczenie. Widzicie, że mnie wszyscy chcą zatrzymać na firmę. Nie ma problemu. 10 minut. Dobra, zmienię buty od razu sobie na robocze. Dobra, jest godzina 11. Zobaczmy, na jakim etapie jest ładunek. Czy to 10 minut trwało do 10:30. Tak kazali mi się podstawić i zobaczyć, bo coś tam się rusza i rusza, ale ja czuję, że oni na siestę chcą ściągnąć. O 12:30 według Google, czy o 12:00 jest tutaj siesta i później 2-godzinna siesta. Zobaczmy. O Jezu. Co to? Co takiego? O! Finish! Także jak widzicie, tu ładuje piankę. Ładunek typowy dla pandemii. No i dobrze, bo będzie małe spalenie. Ładunek złapany na ostatnią chwilę przez to, że tamten Amazon, który mnie zamówił, jednak ostatecznie we Włoszech stwierdzili, że nie ładują tandemów, nie akceptują tandemów na Amazonie. A był już piątek, miałam godzinę jazdy, 16 godzina, więc po prostu wzięliśmy co było. Ale w sumie spoko, no po prostu będzie małe spalanie. Chodzi mi o to, że cena nie jest normalnie, nie jest taka dobra jak zazwyczaj, ale też nie ma tragedii, więc lepiej jechać niż stać, mówią, prawda? Południe jest fajne, jest naprawdę fajne, ja od zawsze lubiłam jeździć na południe. Ale kurczę, dlaczego oni mają taki luźny tryb podejścia do pracy? Nie. Ile godzin można czekać na załadunek? Jest 12? Tak, mam papiery i jadę. Byłam tu przed 8. Pani szefowo, co pani na to? Nie wiem, że się pani to nie podoba, że auto tyle stoi. Nie wiem. Dobra, teraz jeszcze tylko sobie sprawdzę trasę. Tak, wszystko jest ok. Ile mamy do celu? Do celu mamy 1300 km. Idealnie. Wyzeruję sobie trasę. To jest po prostu ładunek taki, że będzie mnie porywać chyba. Też tylko tu podłączę. Ujedziemy teraz godzinę, wiecie, bo po 13 mam wywiad z Kasią Friend z Motokainy. Jeżeli kojarzycie Motokainę, jeżeli nie, to polecam. Bardzo fajny profil. Portal chyba pierwszy taki portal motoryzacyjny stworzony przez kobietę dla kobiet. Z fajnym słowniczkiem, naprawdę świetnie prowadzony. Jak ty się tu znalazłaś? A, bo to jest co innego. No. Jedziemy. Wywiad zrobiony. Kurczę, aż 55 minut zajęło, ale to nic, wyszła pauza. Tu jakaś odpala z boku. Wiecie co? Przyszedł kierowca i mi dał, patrzcie. Ja mówię, że nie, on mówi błono. I sobie myślę, no przecież wiem, że Włosi się znają na wszystkim. Co dobre. No i wzięłam, stwierdziłam, będzie na kiedyś, ja tego nie zjem. Dzisiaj wyszła reklama, którą kręciłam ostatnio do banku PKO. Jestem taka szczęśliwa, możecie zobaczyć ją na Instagramie. O, jaki Volvi! Volvi! Twoje przeciwieństwo, biały, piękny Volvi, widzicie? Tamtego Volvi? Taki chromowany Volvi, a ty nie wiesz, a ja do ciebie przygotowuję taki piękny prezent pod choinkę Volvo. Po 200 metrach dostaniesz taki wspaniały prezent pod choinkę, że sam jeszcze nawet nie wiesz jaki. Ja też w sumie jeszcze dokładnie nie znam szczegółów, ale zarys jest i się buduje i się już szczegóły dorysowują. Będziesz najpiękniejszym Volvoniem na świecie. Będziesz jeszcze piękniejszy niż teraz. No. To co, jedziemy? Jaka piękna pogoda, jaki piękny dzień!
aż się coś prosi, żeby coś nie wypaliło. Koło strzeliło. Nie słuchaj. Ale nie, powiem wam, do jakiego wniosku dzisiaj ostatnio doszłam. Już wam to mówiłam, ale teraz jestem po prostu w 100% tego pewna. Moja energia do tej pory zawsze myślałam, że płynie tylko i wyłącznie z tego, że jeżdżę i uwielbiam swoją pracę i robię to, co uwielbiam. I przez to mam tyle siły na to, żeby wstawać po kilku godzinach snu, ćwiczyć i robić te wszystkie rzeczy, które robię już od lat. No i jak przyszedł Volvi i się okazało, że jeszcze nie ogarniałam wszystkiego, to zaczęłam jeść, jak pamiętacie, w restauracjach. Tylko i wyłącznie w restauracjach. Kuchenka tutaj była nieodpalana, nic. Nul. Zero gotowania, zero jedzenia w aucie, nawet sobie kanapki nie zrobiłam, bo nic nie miałam. No i w każdym razie, popatrzcie, 3 miesiące takiego żywienia się i mój organizm zaraz się poddał. Zaczęłam się robić słaba, bo jeszcze ostatni tydzień przed chorobą sobie ćwiczyłam codziennie, więc tu już widać, że wykorzystałam ostatnie pokłady energii i jakiegoś zdrowia mojego organizmu. Mój organizm się poddał, widzicie, że zaraz się rozchorowałam, co ja przecież nigdy nie przeziębiam się. No i przez ostatnie 2 tygodnie już byłam taka słaba, że nie dałam rady ćwiczyć. Miałam już kompletny spadek nastroju. To, że byłam osyfiona jak nastolatka na twarzy, no to też inna kwestia. I teraz jestem 3. tydzień już w trasie, jak gotuję sobie cały czas, jak znowu jem kapustę kiszoną. Ja dużo jem kapusty, do tej pory jadam dużo kapusty kiszonej, ale takiej robionej przez moją mamę, nie kupowaną. Chociaż czasami też się zdarza, że kupowaną, ale kupuję to tylko i wyłącznie taką bio, która jest zawsze dużo droższa, ale ona w składzie ma tylko wodę i sól i to tyle powinna mieć kapusta. I wtedy jest wiadomo, że jest kiszona, bo to chodzi o to, żeby była kiszona. Która ma zresztą bardzo dużo witaminy C, nie tylko bakterie wspierające działanie jelit. Więc z powrotem zaczęłam się żywić, jak się żywię i już w końcu wyzdrowiałam. I już wracam do energii, mam już znowu świetny nastrój, już myślę, co tu nie robić wszystko, ja już będę świat podbijać, będę ćwiczyć od nowa, już mnie bałagan denerwuje w aucie i muszę sobie posprzątać. Mina Capomassi, buon viaggio. Ach, ci Włosi, informacje drogowe. Więc moja energia i siły działania w dużej mierze płyną właśnie z odpowiedniej diety. Przez te wszystkie lata cały czas sama gotowałam w trasie i owszem, ta dieta się zmieniała, ale zawsze sama gotowałam w trasie, nigdy nie jadałam w restauracjach, chociaż w tamtym czasie nie jadałam w restauracjach głównie przez to, że nie było mnie na to stać. Znaczy było mnie na to stać, ale zbierałam pieniądze na Volvusia, więc nie jadałam, tylko czasami. No a teraz po prostu nie miałam czasu do tej pory, więc musiałam coś jeść. No ale jak widać, nie dla mnie to takie jedzenie. Ja nie wiem, co w tym jedzeniu w ogóle jest, popatrzcie, przecież to jedzenie w restauracjach przy drodze jest no dobre. Ja nie narzekam, mi smakowało. A przecież moja cera nigdy w życiu nie wyglądała tak, jak wyglądała w tym czasie. Także ja nie wiem, co w tym jedzeniu kupowanym jest, ale nie wiem, jak ludzie żyją na tym jedzeniu przez całe życie. I tak sobie myślę, że ja, jako człowiek, który od dziecka, u nas mama przykładała ogromną wagę do jedzenia. I skoro w związku z tym, że wychowałam się na wsi, no to jak to dzieci w latach 90. wychowałam się na produktach tylko wyprodukowanych przez nas, które wyrosły albo na ziemi, albo w stajni, w swojej stajni. Więc widać, moje ciało jest tak nauczone dobrego żywienia od samego początku i innego jedzenia nie akceptuję. Tak sobie myślę, że wcale się nie dziwię, że ludzie tak często chorują teraz na raka, skoro jedzą takie jedzenie przez lata. Mnie ono w 3 miesiące powoliło. No. Dobra, bo się rozgadałam. A przed nami piękna droga. I słoneczko jest, proszę Państwa, 11 stopni, jest 13 grudnia. O, dzisiaj chyba jest Lucy, dzisiaj moja mama ma imieniny. Trzeba zadzwonić. We Włoszech muszę kupić jeszcze włoską kawę. Tata mówił, ostatnio pisał, że kupują ekspres do kawy. Także przywiozę jakąś włoską kawę porządną na święta. Jejku, przez te święta to ja nie wiem, co się będzie działo, ale wiecie, że ja nie jem słodyczy. Przez adwent nie jem słodyczy.
kompletnie, więc jak przyjadę na święta, już rozmawialiśmy z mamą, że będzie sernik, jakieś takie placki typowo takie odżywcze, nie tylko słodkie, ale odżywcze, czyli coś sernik, ale z takiego sera wyprodukowanego przez sąsiadkę od swoich krów. Będą jakieś makowce, coś z jabłkami ze swojego sadu, z drzemami, może jakiś piernik, coś z orzechami. Więc będą takie typowe placki, być może i starodawne, ale ja, gdy teraz już nie jem słodyczy, to tylko na takie mam ochotę. I z drugiej strony też wiem, że gdybym zaczęła jeść takie jakieś placki typowo czekoladowe z jakimiś karmelami, bitymi śmietaniami i tak dalej, takie typowo słodkie, no to bym się rozchorowała. Porządnie bym się rozchorowała, bo już to przerabiałam, także wiem, że jak człowiek zrobi sobie odwyk od cukru i później nagle sobie zje takie rzeczy typowo cukrowe, to po prostu się strasznie męczy. A poza tym, skoro zrobię przysługę swojemu organizmowi i przestanę jeść słodycze, no to po co od razu go zatruwać z powrotem słodyczami? Wiadomo, że tak z perspektywy życia ja uważam, że nie warto jest sobie odmawiać tylu rzeczy, to słodycze, tu zaraz nie wiem co, alkohol. To są przyjemności, tylko one muszą być w małych ilościach, w rozsądnych ilościach, także to nie jest tak, że ja całkowicie zrezygnuję ze słodyczy później cały czas, bo nie, uważam, że to jest spora przyjemność jeść słodycze, ale tak dwa razy w roku wystopować sobie kompletnie, wyzerować sobie organizm i przestać jeść słodycze i jest dobrze i później sobie po prostu jeść mało tych słodyczy, tylko wtedy, gdy rzeczywiście się ma ochotę. Tak, tutaj we Włoszech, no jadłabym te słodycze z kawą. Ale to wiecie, to jest taka kula śniegowa, że się je tych słodyczy więcej. Dlatego właśnie ja w czasie Adwentu, później w czasie postu, przed świętami wielkanocnymi ucinam sobie te słodycze, kulę śniegową rozbijam i później wystarczy naprawdę mała kulka, w cudzysłowie, nie? Naprawdę jakiegoś tam małego coś słodkiego, które daje tyle samo radości albo nawet więcej, bo dopiero wtedy się zaczyna czuć ten smak słodyczy. Kupowane słodycze smakują jak mieszanka margaryny, horrendalnej ilości cukru i aromatu, to jest właśnie najlepsze. A takie właśnie naturalne słodycze typu sernik, czy makowiec, czy jakaś szalotka, albo ciasto kruche ze śliwkami, wtedy, o Jezu, jak to się czuje, o, jak te wszystkie aromaty smakują, smaki, o, dlatego warto jest się występować ze słodyczami. Tyle. Kurde, mnie tutaj zamula. Puść mnie, no czego mnie nie puścisz? Masz cały pas wolny, a mnie nie puści. Ja musiałam hamować do 70. Oj, znowu wieje, powiem wam, pewnie. Kurczę, jakie luzy na tej stacji benzynowej. Ja nie mogę. Życzyłabym sobie takich na niemieckiej stacji. Nie wiem, z czego to wynika. To jest dla autobusu, to tutaj nie. No tak, patrz, jeszcze odcofywać. Ale śmieszne. A nie, objeżdża się. Nie objeżdża się. To objeżdża się tam, czy nie objeżdża się tam? Nie, no objeżdża się. O, tu są jeszcze też parkingi. O, to idziemy tam. Czy to są polskie rajki, czy mi się zdaje? Tak, jakoś nie za długo powiem wam. Więc wyciągnę się o tak. I jest dobrze. No, chcąc, nie chcąc, mamy wiecie ile? 4 godziny jazdy. Pauska, pany, pauska i panewki. Mam trochę rzeczy do porobienia, tak to właśnie czasami jest, tu się staram gotować i jeść zdrowo, ale widzicie, teraz mam tyle rzeczy do zrobienia, mam maile do podpisywania, mam filmy do publikowania, posty do publikowania i
Idę zjeść po prostu jeszcze kawałek na stację i w tym czasie będę mogła sobie wykonać pracę. Tak to jest, jak się jest kierowcą, przewoźnikiem i influencerem. Na pauzie zamiast odpoczywać, to się pracuje. Nie ma nic za darmo. I co? Tu jest jakiś coś, ale bida. Coś. Tu jakaś taka... Limoncello. O, patrzcie, to tutaj. Jezu, ale tu śmierci siarkowodorem. No, Jezu, na odwiertach. Idę sobie sama coś zrobić do jedzenia. Nie mam ochoty na takie zapychania się chlebem i mięsem. Nie mam ochoty wcale na kośną szynkę, więc wczoraj sobie zrobiłam coś z soczewicą, zatem zrobię sobie sama. Aha! Olwi, już jestem. I tak wygląda moje jedzenie. To jest soczewica czerwona, która jest uduszona w pomidorach. Takich pysznych pomidorach słodkich. I do tego jest jeszcze garam masala. I jeszcze dorzuciłam kmin rzymski. Tu jest kapusta kiszona, o której Wam mówiłam. Kapusta kiszona jest bardzo zdrowa, ma dużo witaminy C. W związku z tym, że jest kiszona, także wspiera pracę jelit i działanie jelit generalnie. Ryż jako węglowodany, soczewica oczywiście jako białko, źródło białka, czyli tak jakby zastępuje mięso, bo jak sobie sama gotuję, to raczej bezmięsnie. No i oczywiście brakuje tutaj tłuszczu, żeby to było wszystko zbilansowane w miarę, więc oliwa z oliwek. Jak wrócę, będzie znowu olejówka. No to mogę wcinać na szybko i w międzyczasie pracować. No dobra, jedziemy dalej. Jest ciemno, to w sumie nie będziemy nic nagrywać, nie? Pojedzone, teraz to można jechać. 18 minut do końca zegara. Jeżdżę trochę po stacjach, nigdzie nic nie ma. I tu było napisane, że są wolne miejsca. Był taki znak i napisane było, że tu są jeszcze libre, wolne. Za 44 km już pełno. I później za 80 km znowu wolne. Kurczę, żeby się okazało, że rzeczywiście się gdzieś przytulę. No muszę się gdzieś przytulić, bo później nie ma nic. Wiecie co? Tu jest 70 po francuskiej stronie, a mi się wydawało, że jest 80 i zgadnijcie co? Zdjęcie mi strzeliło. 80 miałam 3, a było 70. Ciekawe, jaki mandat mi przyjdzie. Będzie pierwszy mandat najmniejszy. Nie cieszę się z tego. Oj, nie. Kurde, ten znowu taki ciasny. Jak można porobić takie ciasne te? Ja w końcu, jak ja sobie zrobię gdzieś jakieś uszkodzenie na zderzalku, to w tych głupich francuskich zakrętach, może gdzieś tam na tyłach stanę. Albo w ogóle popatrzę pierwszy na widok satelitarny. Jaki jest układ tego parkingu. Ho! Pany, to jest gigantyczny parking, ale muszę właśnie zajechać tu na prawo. I liczę na to, że ten wyjeżdża, bo skończył pauzę, a nie przez to, że brakuje miejsca. 15 minut do końca Tahoe. Tam na dupach stoją już. Aha. Czyli co? Pomali. Nie ma wolnych miejsc. Betony. Kurde, wszędzie te betony. Ważniejszy jest trawnik niż miejsce na ciężarówki. Tu jak się przytulę do betonu, to nie będzie przejazdu. Jeszcze mi teraz wyskoczcie do kontroli, to nie wiem, co wam zrobię. Patrzcie, stanęli w takim miejscu, że jeszcze mam problem, żeby ich wyminąć. Naprawdę pasowałoby mi ten przód zabrać maskę. Stanęli, żeby wystawać. No i całe dzisiaj Tahoe będzie przewalone, nie ma gdzie stanąć. Ale słuchajcie, chyba są bramki za chwilkę, więc jest szansa stanąć na bramkach. Jeżeli tam nie stanę, no to będzie źle. Zjeżdżamy w dół i na samym dole są bramki, które pamiętam. No nic, staniemy po prostu jak ci tutaj po lewej stronie. O, teraz widzicie. Tak jakby na rozpędzie. Innej opcji nie będzie dla mnie.
Jeszcze mnie ściągnął teraz, właśnie będę. Jedź A8 przez 19 km. Sorry, parking is for me? Can I park on the parking for a night or not? No, possible. It's all full. Patrzcie, zamknęli sobie parking, mają w dupie wszystko. Nie ma gdzie stanąć. Patrzcie, no nie ma. Jeszcze 70 zrobili. 50. Słuchajcie, jest nadzieja. Kolejne bramki. Może gdzieś tu się uda przytulić. Może tu nie będzie policji, która będzie wywalać. Jak Wam się podoba sytuacja po prawej? Tutaj muszę stanąć. Przecież tu jest gdzieś wyjazd. Czyli muszę stanąć jeszcze bardziej naprzód. Ktoś łazi, już by kamizelkę założył sobie. Kurde, tam jeszcze stoi bardziej schowany. Oczywiście zwariowali pany, ale ja widzę jedno miejsce dla mnie jeszcze. O, tutaj. Tak, to jest moje miejsce na noc. Fajne takie, jak to powiedzieć, nie za ciche. Szybko kończę. Nie wiem, ile przywaliłam tacho za jakieś 10 minut. Tragedii nie ma, ale to już jest przywalony tacho. Kończymy. Kończenia Francja. I teraz co? Oczywiście. Co to? Wydruk. Będzie usprawiedliwie pisane. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie lubię spać przy autostradzie, ale tu mnie przynajmniej na pewno nie okradną. Jesteśmy na południu Francji. Dokładnie to wiecie, gdzie jesteśmy? Na wysokości jakiego miasta? Nicei, tak? No tak, jesteśmy na wysokości Nicei. Także powiem Wam, że dzień dzisiaj był ogólnie... Dzień byłby prawie fajny, gdyby nie to, że spędziłam te 4 godziny na... O, papier się kończy. Na załadunku. Później z kolei, widzicie, fotoradar mi strzelił zdjęcie, że ja też kurczę się nie ogarnęłam, że tam już jest 70, a nie 80. Zresztą droga dużo lepsza niż we Włoszech, a dali 70 za ciężarówek na dwupasmówce. No nic, trudno, nie przeskoczę. Dziękuję za uwagę. Jutro wjeżdżamy do Hiszpanii. 7:40 do celu, 670 km. Także jest szansa na to, że jutro zrobię rozładunek. Podobno opłacują 24 na dobę. Jak będzie, się okaże. Dziękuję. Do widzenia. Dobranoc. Ach, to musi aż ciężko, popatrzcie, wyciągnąć. Startujemy, Wy też. Teraz rozpęd. Coś tu się mogło porobić czasami innego, bo karetka, ale to może nie tak. Patrzcie, ten przede mną bez świateł jedzie całkiem. Widzicie to? Ja nie mogę, wcale nie ma świateł. Ani pozycyjnych, nic. Nul. Goście się urwał. Przybędziesz do celu 15:02. No tak, słyszycie, takie są przewidywania nawigacji, do tego powiedzmy tam godzina przerwy pomiędzy, więc teoretycznie jest spora szansa, że się dzisiaj rozładuje, co by było bardzo fajne, ale zobaczymy. Hopie bądźże ze światła. To motocyklista za mną, więc nie trzeba. Spokojnie. To mi tu trąbi. No, ja dzisiaj trochę po amerykańsku, ale taki jest ruch. Patrzcie, przed nami widok na Cannes. A może by trochę zwolnić, skoro jest tak pięknie. Jak myślicie? Słońce świeci teraz, tak w ogóle gdzieś przez jakąś Amerykę jechało, co?
a nie przez południową Francję. Za nami Cannes, przed nami Marsylia. Pora na pauzę. 4:15 wyjechane i słuchajcie, jest na trasie A9 taki parking, gdzie są dostępne świeże ostrygi i dawniej też były małże. Idę sprawdzić. Na tej wysokości akurat są farmy, które widać z drogi, ostrygowe i chyba małżowe. To i sobie tutaj taki bus. Ktoś ma jakiś kierowca, który nie pozna. No i idziemy zobaczyć. Jakby były świeże ostrygi, to sobie kupię. Co prawda nie mam białego wina, ale może bym sobie wzięła na wieczór. Teraz bym kupiła białe wino i bym sobie zrobiła ostrygi na wieczór. Nie ostrygi, tylko małże. Ja ostrygi nie lubię. Chociaż szampana w aucie mam, którego zapomniałam wyciągnąć ze schowka po ostatniej Hiszpanii. No nic, zobaczymy. Ale widzę, że będą małżki. Bonjour. Bonjour. Oj. No to mamy ostrygi na wieczór. Jezu, małże, nie ostrygi. No nic, a na obiad dalej jest moja soczewica. Skończyłyśmy się większość rzeczy do jedzenia, ale na powrocie zrobię sobie zakupy. Może coś innego w końcu zacznę jeść. Ale jak mam to zrobione, to muszę to zjeść. Co? Raz, dwa, pauza minęła. Kurtki jeszcze z tyłu leżą, a to już cieplutko się zrobiło. Wiecie, ile jest tutaj stopni? 12. Temperatura wzrasta. Mam już dosłownie 50 minut pauzy. Gdybym tak tylko miała kogoś, kto myłby mi gary po jedzeniu, to byłoby dobrze. Duży parking dla ciężarówek, jak widać. Ale to jest wygodne, ja. Zawaliście wygodnie. Oj, to dużo. Jaka piękna pogoda, 19 stopni, 14 grudnia. Tak to można pracować. Jak wszyscy martwią wszędzie, to ja się tutaj grzeję w Hiszpanii. Lovely Spania. Jest przerwana, jest. To jest tutaj. Powiem wam, nie wiem gdzie jest tylko wejście. No nic, staniemy tutaj. Akurat jest miejsce, a to jest ta firma KDP po lewej stronie, nie wiem czy widzicie. To taki beżowy budynek. Więc idziemy tam. Jak myślicie? Wezmą nas czy nie? Widzę, że będzie cofanko z ulicy pewnie, po lewej. No ale zobaczymy, może nie. Jest godzina 4:30. To jest cywilizowana godzina, jeszcze przyznajcie. Jest szansa, że mnie rozładują. Ale popatrzcie, tutaj Volvi też pięknie wygląda, nie? Przyznam, że bardziej wygląda to jak firma zamknięta całkiem, niż pracująca 24 na dobę. Ale nic nie jest przesądzone. Tutaj z tymi autami to na pewno gdzieś cofnę. Z tym autem tu. I co? Witamy w Hiszpanii. No dobra, gdzieś to wejście musi być. Nawet jest inna firma. Wszystko zamykane. Czyli zamknięte. I to raczej tutaj. No cóż, przyznajcie, że widok jest piękny. Ale jedziemy stąd. Jedziemy stąd, obczaiłam stację, jest 7 km stąd. Jest w ogóle restauracja jeszcze bliżej. No ale wiecie co? Restauracja jest jednak zamknięta później w nocy, a stacja jest szansa, że cały czas coś się będzie kręcić. Jest myjnia. Nie wiem,
czy Bogunia ją myć. Patrzcie, gigantyczne rondo, ja ją tutaj ze śmigłem wyrobiła bez problemu. Zakaz będzie, więc zabijamy się tutaj. O, jest Travis, więc spoko. Wiecie co? Aleks próbuje załatwić, żeby mnie jednak rozładowali. Ale patrzcie, co ja tu zauważyłam. Raz jadam tego Burger Kinga w Hiszpanii i był tak niedobry, że jak ja nie lubię zostawiać jedzenia, tak tego zostawiłam, bo mi było po prostu dobry. Czułam, że z każdym kolejnym kęsem przetruję. No nic, to czekamy. Widzę, że mają fajnie ręcznie. Tutaj mają Travisa, więc w razie czego, znaczy to też sobie ogarnę wszystko z poziomu Travisa, kartą zapłacę. No dobra, pani prezes, może panią umyjemy, bo pani to taka niezaczysta, bym powiedziała. Trzeci tydzień w trasie, może by się ona wykąpała, co? No dobra, Aleks walczy, ale ja na wszelki wypadek ustawię się już do kolejki. Tylko tak, gdzie tu teraz się ustawić? Ani to tu, ani to tu. Podjeżdżamy. Nic z tego nie wiem. Czekaj, niech sobie włączę słownik, translator. Okej, gracias. You want some coffee? Yes, please. Yes. For milk? No. Dobra, zrobione. Zabukowałam sobie myjnię przez Travisa, mimo tego, że jestem już na miejscu, to po prostu zabukowałam, od razu dostałam kod, on sobie spisał kod, no już będą myli i pociągnie mi to z karty mojej Eurowag. Także mając kartę z Eurowagu można już sobie korzystać z Travisa i to wszystko mi będzie szło z karty paliwowej. I najlepsze jest to, że będę miała fakturę tam, także tutaj nie będę miała żadnych formalności do załatwienia, więc spoko. 53 euro. O, gracias. No, super. Gracias. Kawę dostałam. Ho, hiszpańska kawa. Jejku, jak dobrze, że istnieje tłumacz. Teraz. Tłumacz Google. Tak obsikali i myślałam, że będą chcieli mi szczotki puścić na kabinę, a to szkoda, bo to się zaraz czarny lakier zrysuje mocno. I w ogóle nie rozumieli, o co chodzi, więc w końcu wzięłam tłumacza, Google im przetłumaczyłam, że to jest nowe auto i kabinę trzeba ręcznie umyć i spłukać, a szczotki dopiero od remorkio, od zabudowy. No tak, spokojnie, to wszystko będzie ręcznie. No nic, chyba mam jechać, co? No dobra, chyba umyte. Powiem wam szczerze, że mi by nie była zła, tylko że oni mi nie powiedzieli. Ja nie wiedziałam, co mam robić, czy mam stać, czy jechać. Ja myślałam, że te szczotki będą sobie iść po szynie, a tu pokazał, że w miejscu stoi. Mam nadzieję, że sobie nie porysowałam błędek. Kończymy tacho i robimy tę mulę, co? Mulę róż. Opony czarnitrem wysmarujemy to z rana. Skoro od 9 jest firma otwarta, a ja mam 10 minut jazdy, to ja wstanę sobie wcześniej sobie wysmaruję z rana. Opony czarnidełkiem. Aha, teraz nie ma co, niech sobie wszystko wyschnie. Myślałam o tym, żeby tam na rondzie stanąć. Tam też można stawać na rondzie, z tego co wyczytałam na aplikacji, ale wiecie czego się boję? Boję się tego, że z prawej strony jest dostęp do baków paliwa. Taki fajny, bez kamer, bez światła, a tutaj jestem naprzeciw dystrybutorów. Jest ruch, cały czas ciężarówki krążą, więc wolę tak stać i nie ryzykować. To jest Hiszpania! No dobra, to zabieramy się za te małże. Już widzę, że są trochę brudniejsze niż myślałam, ale spoko. Także pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to usunąć o te takie. Wyciągnąć. Ale nie ma się jednak. One po prostu nie mogą mieć piasku, bo ten piasek poczujemy.
A te są wypłukane fajnie. W warunkach domowych to się po prostu wszystko wrzuca do zlewu i się tak czyszczą same o siebie, ale tutaj ja nie mam jakichś garnków wielkich, więc muszę to tak w miarę zrobić. Teraz oczyszczę, a później jeszcze raz przepłuczę w wodzie. Ciekawe, czy mi się wszystkie naraz mieszczą do garnka. No dobra. Startujemy z tymi mulami. Garnek, wino białe. Myślę, że tyle starczy. Troszeczkę się podgrzeje i będziemy wrzucać mule. Wszystkich na raz nie dam rady wrzucić za mały garnek, więc po prostu na 2 razy to zrobię. Teraz jak? Już dobrze? Widzicie, ta jest dobra, ale gdzie ona była? Ta jeszcze taka średnia. Podrzucam jeszcze. No i teraz jak się je małże? Jak się je małże? Małże się je tak, że bierze się jakąś taką jedną muszelkę mniejszą. To jest Manaroś, to mi się nie podoba. Wszystkie duże, te francuskie w ogóle są takie większe. Więc bierzemy taką jedną małżkę. Jemy ją. Co to jest pomarańczowego? No, to jest mój nóż. I teraz ona służy nam za narzędzie do jedzenia małż. Więc się po prostu bierze i się wcina. Dobrze jest mieć do tego jeszcze chleb albo jakąś bułkę. O Jezu, patrzcie na to. Ta jest po prostu idealna. Widzicie? O taka. No, ale ja nie mam żadnego chleba. W sumie jest stacja, ale... O, ta jeszcze chyba za mało. No, ta jeszcze nie. To ją zostawię. To też jeszcze nie. Taka jest żywa. O, złamała się moja muszelka. To nic. Teraz będzie ta. Wiecie, jak to wino pięknie pachnie? Nie polecam małży jeść za dużo, bo są strasznie ciężkie. A przynajmniej dla mnie. Więc ja kupiłam kilogram dla siebie. I to jest dużo. Myślałam, że to będzie mniej, ale to wyszło dużo. No ale dobra. No. A teraz powiem wam coś, czego się sama po sobie nie spodziewałam. Nie smakowały mi te mule jednak. Doszłam do wniosku, że hiszpańskie są dużo lepsze. Teraz hiszpańskie są mniejsze, mają tak jakby dużo więcej smaku. Ale wiecie co? Człowiek na starość jakieś ma większe serce. Szkoda mi tych małżów było. One były jednak żywe. Póki były w lodówce, były zamknięte. Jak je wyciągnęłam i przypłukałam, to się potwierały. Bo one są żywe. Znaczy były żywe, ale ja je zjadłam, zabiłam je. Więc tak mi szkoda teraz tych małżek. I powiem wam, że więcej ich nie będę kupować. I jeszcze teraz mi jest źle po nich. I wiecie co? Idę do Burger Kinga po frytki, żeby to przegryźć. I chyba na stację po piwo, żeby to przepić. Bo mi stoją w gardle. Dosłownie mi stoją w gardle. Kiepski pomysł to był. Z mulami, z tym fast foodem, ze wszystkim. A tak dobrze mi szło z jedzeniem już.